To jest podcast Alan. Alan twierdzi, że warto go posłuchać. No bo warto. Krzysztof Baranowski, lektor, muzyk, producent i realizator dźwięku. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wykształcenia magister teologii, choć zawodowo wybrał zupełnie inną ścieżkę. Pierwsze kroki zawodowe stawiał jako prezenter radiowy. Od 2013 roku w branży lektorskiej. Jego głos usłyszeć można w ogólnopolskich spotach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz filmach. Współpracuje ze studiami produkcyjnymi, bankami głosów, a także stacjami radiowymi na terenie całej Polski. Jako RAM pisze teksty, rapuje, produkuje i publikuje swoje utwory na Spotify i YouTube. Dzień dobry, witajcie, to 4. odcinek podcastu Alan. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Ram Baranowski. Witaj, Krzysiu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Jesteś lektorem, muzykiem, producentem dźwięku. Opowiedz trochę o tych swoich początkach pracy z głosem, pracy z dźwiękiem. Znaczy z pracą z dźwiękiem, praca z dźwiękiem sama to pojawiła się dopiero, można powiedzieć, po studiach, tak stricte zarobkowo. Natomiast jeżeli chodzi o moje zainteresowania muzyczne, no to kiedyś w ogóle była taka sytuacja, mój tata zabrał mnie kiedyś do znajomych. Oni mieli pianino i ja zacząłem sobie na tym pianinku coś tam brzdąkać, nie? I po tym jak on wyłapał, że coś mi tam wychodzi, stwierdził, że po prostu kupi mi jakiś instrument. W międzyczasie od wujka, od brata mojego taty dostałem taką, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś były takie harmonijki ustne, taka wiola była, ona miała tam oktawę może w sumie i ja się nauczyłem na tym grać taki bardzo ambitny utwór Mam chusteczkę haftowaną, to byłem knypek, tak, no i ja to zagrałem i mój ojciec zwariował, nie? On mówił, nie, dobra, to ciebie trzeba chyba będzie posłać na jakąś naukę. No i poszedłem na naukę gry na instrumentach klawiszowych, na pianino, ale nie była to szkoła muzyczna, tylko był to takie powiedzmy ognisko muzyczne, nazywało się to Klub Oaza. I tam właśnie były prowadzone nauka gry na instrumentach klawiszowych, na gitarze, zajęcia plastyczne. Taka powiedzmy edukacyjna świetlica osiedlowa, tak bym to nazwał. Ale wiele osób tam uczęszczało, były tam warsztaty wokalne, śpiewały dziewczyny, robiły chór, jakieś tam zajęcia powiedzmy kreatywne dla młodych dzieciaków, które miały jakieś tam ambicje, żeby rozwijać dostrzeżony u siebie talent. No i oczywiście poszedłem tam na naukę gry na pianinie, a wiadomo, że ja od razu miałem strukturę rozrywkowego gracza i bardzo lubiłem to, co leciało w telewizji, różnego rodzaju muzykę właśnie rozrywkową. No to zaczęły mnie denerwować muzyka poważna, którą musiałem grać. Dopiero po latach zrozumiałem, że katowanie tych wszystkich gam, pasaży przez jedną oktawę, przez 2 oktawy jako dzieciak, to ja w ogóle nie widziałem w tym sensu. Mówię, po co to? To jest kompletny idiotyzm, do niczego mi się to nie przyda. No po latach okazało się, że to jest fundament. To jest fundament do umiejętności harmonizowania, dobierania akordów, grania ze słuchu, co jest według mnie dzisiaj jednak sporą sztuką. Na Zagrania pewno. awista czegoś, co się usłyszy. Ale oczywiście, ponieważ ja byłem słuchowcem, no to dzisiaj gdybyś mi postawił nuty i kazał grać awista, to co jest w nutach zapisane, zapomnij. Wiem, gdzie leży jaki dźwięk na którym polu, ale żeby zagrać ci utwór, który widzę w nutach, nie ma takiej możliwości. Po prostu nie dokształciłem się, przepraszam. Nie, wiesz, dla mnie to jest w ogóle czarna magia, także ogromnie szanuję utalentowane osoby, które potrafią grać, tworzyć, już nie mówię o pisaniu, komponowaniu, bo dla mnie na przykład zawsze było niesamowicie fascynujące umiejętność komponowania, czyli tworzenia nowych dźwięków, zapisywania tego.
Wydaje mi się, że jest tyle dźwięków, które człowiek przez całe życie słyszy, przyswaja, że wymyślenie czegoś nowego jest dla mnie no, niewyobrażalną sztuką, umiejętnością, także ogromny szacunek. Wiesz co, ja ci powiem w ogóle, że z wymyślaniem nowych dźwięków to nie wiem, czy można wymyśleć coś ponad ludzkie ucho, no, ponad ludzką percepcję. No, my mamy chyba zdolność rejestrowania dźwięków, nasze uszy, chyba od 20 Hz do 20 000 Hz. Tak przynajmniej jest napisane na słuchawkach, które mamy. Podejrzewam, że nie słyszymy tak niskich i tak wysokich częstotliwości, ale powiedzmy jest taki rozstrzał. Więc nic więcej ponad to człowiek nie wymyśli. Można kreować jakieś brzmienia na podstawie powiedzmy wokalu i z tego zrobić na przykład elektroniczny bas. Da się, mamy ku temu dzisiaj możliwości, ale nie ma możliwości wymyślenia czegoś ponad ludzkie ucho, więc w pewnym momencie jest ten naturalny mur, naturalna granica, naturalny limes, którego się po prostu nie przekroczy. Rozumiem. Jak ten twój talent muzyczny pomógł ci w pracy zawodowej lektora? Jak mój talent pomógł mi. Wiesz, Czy w ogóle w czymś pomógł? Czy to po prostu się przydaje? No piję trochę do tej kampanii, którą miałeś przyjemność kiedyś zrealizować, rapując. Aha. Mówisz o kampanii Ludzie Oreo. Tak, Tak, no to dokładnie. To była sytuacja, kiedy potrzebowali rapującego lektora i kolega z zaprzyjaźnionej nam faktorii lektorskiej Mikrofonika powiedział: a mamy takiego! No i polecił mnie i się udało. To znaczy z rapem to jest tak, że w dawnych czasach, gdyby raper nagrał reklamę czegokolwiek, to byłby najgorszy, sprzedajny i w ogóle nieautentyczny i byłby skreślony na osiedlu, ulicy i wszystkich możliwych elementach rzeczywistości związanej z rapem, ale dzisiaj tak nie ma. Jest wiele reklam rapowanych. Czy jestem zadowolony z tej reklamy? Zawsze mogę powiedzieć, że mogło być lepiej, nie? Nie, no ona wyszła, bardzo fajnie wyszła, tylko właśnie chciałem dopytać... Tylko to była reklama, powiedzmy, nie dla słuchaczy rapu, tylko ogólnie dla ogółu społeczeństwa. No, nie każdy zrozumie, co to jest flow, co to są przyspieszenia, jakaś tam rytmika. Nie każdy musi to kumać. To miało być dla wszystkich i co najważniejsze, ja się musiałem sugerować oryginałem, który dostałem zza oceanu i posłuchałem tego i powiedzieli mi, to tak musi brzmieć jak oryginał. No więc rzeźbiliśmy i wyrzeźbiliśmy. Nie, no wyszło bardzo fajnie. Myślę, że niewielu jest lektorów, którzy mają takie dodatkowe skille jak ty, między innymi właśnie, że potrafią coś zaśpiewać, to jest na pewno duży atut. Czy częściej masz przyjemność właśnie nie tylko użyczać głosu, no, tylko czytając, ale także właśnie śpiewając? Znaczy ze śpiewaniem ja nigdy rapu nie uznawałem za śpiew, bo śpiew to jest jednak umiejętność wydobycia dźwięków na poszczególnej skali, a w rapie jednak się powiedzmy melorecytuje, nie? Czy tam mówi się do rytmu. Jasne. Oczywiście z jakimś tam konkretnym flow. Ale Boże, jakie pytanie było, przypomnij mi. Czy wykorzystujesz ten swój talent właśnie wokalny w pracy zawodowej lektora? Już wiem. Było kilka produkcji takiej, gdzie rapowałem. Były nawet takie produkcje, gdzie dane mi było śpiewać. Nie wiem, czy mogę mówić o tym, co miało być, a nie jest. Chyba mogę, bo to już jest dawno po temacie. To zależy, jakie ewentualnie miałeś umowy, trudno powiedzieć. Jeżeli nie miałeś, to wydaje mi się, że można. Brałem udział kiedyś w castingu, z którego cieszę się, że przegrałem.
Okej. Autentycznie. Jest taka reklama i dzisiaj ludzie to znają, kojarzą i bardzo często może ich to czasami nawet irytować. Była to kampania Masz to w Brico, Okej. gdzie było śpiewane na melodię Despacito motyw Masz to w w Brico. Dokładnie. I ja byłem jednym z kilku gości, który przegrał w finale. Okej. I Bogu dzięki, że przegrałem to w finale, bo gdybym miał dzisiaj siebie słuchać śpiewającego Masz to w Brico, nie no to świetnie, po prostu nie. Wyobrażasz sobie mnie na przykład na scenie, który stoi i tam, no to teraz zaśpiewałem mój największy hit. Masz to w Brico. No nie, no stary. No Nie, różne ale- są, widzisz, ścieżki tej Ale kariery. wspominam to fajnie, mimo że było to dość takie, no, uciążliwe, bo ja 30 nagrywałem, no, parę godzin, bo to musiało być kilka wersji, tutaj tak, tutaj inaczej. Potoczyło się jak się potoczyło. Cieszę się, że to wyszło tak jak wyszło. Oni mają inny głos, z którego są zadowoleni, grają to. Ja się cieszę, że tam nie jestem i super. Okej, no to super. No, najważniejsze, że jesteś zadowolony. Ale nie czytasz tylko reklamy, nie tylko śpiewasz w nich, ale także czytasz filmy. Można cię usłyszeć między innymi na Netflixie. Co ostatniego czytałeś? Ostatniego i jedynego, bo ja czytam 8 sezon już Love is Blind. Okej. To jest taka odmurzająca realitka, która jest intelektualnie bardzo niskich lotów, ale ona się bardzo dobrze klika. No podejrzewam, że jak ludzie wrócą z pracy, są zmęczeni i sobie włączą taką produkcję, no to mogą sobie w międzyczasie iść zrobić kolację, otworzyć piwo i nic nie stracą, jeżeli nie obejrzą przez kilka sekund tego, co się dzieje na ekranie. No, a musi to być klikalne, musi to mieć branie, skoro ludzie, skoro są kolejne produkcje, jest kolejny sezon. Już teraz jestem w trakcie realizacji 8 sezonu, więc No to już ładnych parę lat to. no powiem Ci, że z sezonu na sezon to coraz większe ananasy tam są. To jak chcecie się odmurzyć, polecam. Polecamy. A powiedz, Tak. lubisz czytać filmy? Lubię. Lubię czytać musi być filmy. Fajne połączenie przyjemnego z pożytecznym, prawda? Że jesteś w pracy. I tu cię zaskoczę, bo ludzie mają... Poczekaj chwilkę, muszę łyknąć sobie wody. To jest podcast Alan. Ludzie myślą, że no super zawód, bo ty tyle filmów sobie obejrzysz, a przy okazji sobie siedzisz w ciepełku, czytasz. No wszystko jest ładnie, pięknie, dopóki masz po pierwsze ciekawy film, po drugie dobrą redakcję tekstu i po trzecie niedużo tego tekstu, gdzie ten film możesz sobie wzrokiem tam śledzić. Ale jeżeli, tak jak ja mam, powiedzmy, chociażby wspomniany Love is Blind, produkcję, która jest maksymalnie, ale to maksymalnie przegadana, no to nie masz czasu na zerknięcie, co tam się w fabule dzieje. Ja do dzisiaj nie pamiętam niektórych ludzi z konkretnych sezonów, ale za to mam chociaż ułamek sekundy, żeby chociaż spojrzeć na timecode, który jest ważny w czytaniu, nie? Jest bardzo mało fraz, powiedzmy, niemówionych, gdzie mogę sobie przeskoczyć o 20 czy 30 sekund, ale tak to jeżeli chodzi o Love is Blind, jest to bardzo przegadana produkcja. A jak czytam dla innych klientów, no to czasami jest tak, że na przykład film wkręci to na tyle bardzo, że na tyle bardzo. Wkręci na tyle, że możesz przeskoczyć o tam powiedzmy minutę, bo jest jakaś tam strzelanina czy coś takiego, ale nie przełączasz, bo cię wkręciło to tak, że chcesz to zobaczyć. I to jest fajne. Mnie nikt nie goni, bo ja nagrywam to zawsze od siebie, znaczy w większości przypadków od siebie ze studia, więc ja mogę sobie śledzić wzrokiem te całe poczynania aktorów na ekranie. Jeżeli jest ku temu oczywiście możliwość.
Jasne, rozumiem. Też masz coś takiego, myślę, że każdy z nas to ma. Czasami, jeżeli jest dużo pracy, dużo tekstu się przeczytam na danym dniu, to już aż nawet nie wiesz, o czym to było, prawda? Łapiesz się czasami na tym właśnie, że tak jest? Wielokrotnie. No właśnie, trudno wyłapać sens albo... Wielokrotnie. No, jeżeli czytasz, powiedzmy, audiobook, no to ważne jest to, żeby czytając tekst, rozumieć go. Tak, i przekazać te emocje. Nie? Mhm. Szczerze, zdarzyło mi się czytać audiobooki, produkować audiobooki, gdzie czytam. Są tam po prostu bzdury, za przeproszeniem, ale czytam to, nie wiem o co chodzi, ale czytam, próbuję jakoś wznieść się na wyżyny umiejętności przekazu, żeby jednak ludzie próbowali troszeczkę, chociaż nie po 2 minutach zostawić tego audiobooka, tylko jednak dotrwać troszeczkę dalej. Przygotowałem się dzisiaj do naszej rozmowy i bardzo mnie to zaskoczyło, Krzysztofie drogi, ponieważ skończyłeś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jesteś magistrem teologii. Tak. A wybrałeś rap jako ten nurt muzyki, który realizujesz. Wytłumacz mi proszę, to jest tutaj jakiekolwiek powiązanie, czy to jest właśnie na zasadzie sprzeczności całkowitej? No to tak już jak jesteśmy przy zdziwieniu, to ja ukończyłem UKSW, ale ja wcześniej przez 4 lata byłem w seminarium, bo miałem być księdzem i się uczyłem w drodze ku kapłaństwu, ale rozeznałem, że to jest nie ta droga, więc żeby te 4 lata nie były stracone, wszystkie te ECTS-y, które normalnie się liczyły przy edukacji na studiach, one mi zostały przepisane i ja skończyłem sobie kierunek teologia właśnie już na świeckiej uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No jedyne co, to miałem tylko rok na napisanie magisterki. Ale to ogarnąłem bardzo dobrego promotora, który stanął na wysokości zadania i poprowadził mnie tak, że wiedziałem, o czym chcę pisać. Jak mi powiedział, że to pozostał nam miesiąc do magisterki, więc ja na 2 tygodnie odciąłem kabel od internetu, żeby mnie nie kusiło i w 2-3 tygodnie napisałem magisterkę. Całą. Okej. Pamiętasz tytuł swojej pracy? No pewnie. Problematyka teologiczno-liturgiczna w pieśniach biskupa Józefa Zawitkowskiego. Okej. To serdecznie gratuluję. No, dziękuję. No. Dlaczego RAM? Skąd RAM? To jest w ogóle RAM czy RAM? Nie, to nie jest RAM. RAM to się wzięło od nazwiska. Ja się nazywam Baranowski, a RAM po angielsku to baran, a pani od angielskiego, która w liceum mnie uczyła, w pewnym momencie powiedziała, do tablicy pójdzie RAM. I stąd się wzięło. Okej. Ja mówię, jaki RAM? Co RAM? No RAM to baran. Ja mówię, aha, fajnie. Okej, tak przygnęło. No i teraz może być pani dumna ze swojego ucznia, jak gdzieś go słyszy. Nie wiem, czy mnie lubi, ale powiemy sobie. Ale dzień dobry, dumna jak może, się- ale tak, dumna może być. Powiedz mi, jak się Duże słowo. dzisiaj, jakby ktoś chciał rozpocząć tą ścieżkę kariery, tworzyć muzykę, śpiewać, jak to dzisiaj w praktyce wygląda? I nie pytam z perspektywy mainstreamu, wypasionych studiów nagraniowych, agencji i już osób, które coś osiągnęły i mają nazwisko, tylko właśnie z punktu widzenia Polki i Polaka, przeciętnego obywatela, który czuje, że ma talent albo ktoś go wypycha w tym kierunku. Co należy zrobić, żeby to swoje marzenie zrealizować w tym kierunku? Dzisiaj każdy ma komputer właściwie. Jeżeli ma komputer, to żeby zacząć przygodę z muzyką, to nie musi kupować sprzętu za miliony monet czy za wiele tysięcy złotych, bo ja zaczynałem
swoją przygodę z muzyką od mikrofonu za 50 zł. Poważnie. Firma nazywała się chyba Maruni, czy coś takiego. To był taki dynamiczny mikrofon. Strasznej jakości on był, ale nagrywaliśmy na tym pierwsze traki. No i cóż, natomiast mój pierwszy mikrofon taki pojemnościowy, który kupiłem, to wcale nie był jakiś mikrofon z górnej półki, tylko myślę, że mogę rzucać tutaj modelami. To był MXL Mogami, który spełniał swoje zadanie i nie był jakoś tam przesadnie drogi, bo kosztował tam paręset złotych, ale był na tyle fajnym sprzętem, że można było na nim popracować chociażby przy obróbce. On miał bardzo dużo wysokich tonów, więc tutaj ekwalizacją trzeba było się bawić, ale ja wtedy jeszcze nie miałem takiej wiedzy, więc bardzo często zostawiało się to, a dobra, wysoko brzmi, to niech brzmi. Ale na początku można po prostu nie wydawać wielkiej sumy pieniędzy na to, żeby stworzyć własny utwór. Kupić sobie jakiś prosty soft za paręset złotych, do tego mikrofon za paręset złotych. Oprogramowanie, które jest ważne, ale z tego co wiem, można chociażby na Audacity, który jest darmowy, na początku oczywiście, stworzyć jakiś swój utwór i zobaczyć, co z tego wychodzi. Dopiero później, jeżeli stwierdzimy, że no ładnie to wyszło i warto by z tego zrobić poważną produkcję, wtedy ewentualnie zastanowić się nad oddaniem tego jakimś aranżerom czy producentom, żeby stworzyć ten utwór od nowa, w lepszym wydaniu i w ten oto sposób. Natomiast można mieć full sprzętu i zero talentu. To też spotkaliśmy się z tym. No dzisiaj wszystko jest w zasadzie na podłożu cyfrowym, więc można też z ludzi, którzy nie umieją śpiewać, zrobić tych, co umieją śpiewać. Potrafią to robić. Oczywiście jest to oszukiwanie odbiorcy, bo są różnego rodzaju wtyczki, autotuny, melodyny, które poprawiają nam nasze brzmienie. I o ile wtyczki te pewnie zostały wymyślone po to, żeby ukryć niedoskonałości, no bo nikt nawet dobrze śpiewający ludzie czasami nie brzmią idealnie. I nawet dobrze brzmiących ludzi się poprawia, żeby brzmieli super. Natomiast jeżeli ktoś, kto nie umie śpiewać, chcemy z niego zrobić tego, co umie i używamy do tego odpowiednich narzędzi, no to okej, to będzie brzmiało, nawet będzie to brzmiało realistycznie, ale wypnij te wtyczki tym wykonawcom i klops. Kurtyna opada, tak. Dokładnie. Okej, czyli ale powiedzmy, że już tak, coś mam nagrane, zaśpiewane i mam jakąś MP3, tak? To co dalej? Gdzie się udać? Albo czy po prostu opublikować na swoich mediach społecznościowych, licząc, że ktoś to usłyszy? Jaka jest ta dalsza... Nie, na pewno nie, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli wypuścisz utwór, który kiepsko brzmi, to zjedzą cię po prostu na miękko. Nie robić takich rzeczy, bo to podcina skrzydła emocjonalnie. Jeżeli na dzień dobry jesteś zadowolony z utworu, który nagrałeś, chcesz to pokazać światu, mimo że wiesz, że on nie jest zrobiony w sposób taki do końca należyty i wrzucisz to do sieci i na dzień dobry spotkasz się z opiniami, delikatnie mówiąc, nieprzychylnymi, to jest to podcięcie skrzydeł. Już wtedy ci się nie chce tego robić. Mówisz, kurczę, no przecież to jest dobre, dlaczego to zostało w taki sposób odebrane? Poczekać, osłuchać się. No stary, ja skończyłem nagrywać album. Kiedyś robiłem kawałki po 17 numerów.
Dzisiaj z bonus trackiem mam nagrany album, który ma 11 utworów i kiedyś utwory były po 3, po 4 minuty, dzisiaj masz utwory po 2 minuty z groszami. Okej, to jest Jeden. taka tendencja, tak? Że się skraca te piosenki? Skraca się te piosenki, no bo kiedyś się nagrywało powiedzmy po 3 zwrotki, czasami jak byli goście były 4 nawet, a teraz się nagrywa mniej tych zwrotek lub się nagrywa te zwrotki krótsze lub powtarza się frazy, co też do końca nie jest dobre, bo jeżeli powtarzasz jeden wers 4 razy, to jest troszeczkę tak, jakbyś nie miał nic do powiedzenia, nie? No może być to tak odebrane. Wyobraź sobie, że leci sobie beat, ja mówię podcast Alan, podcast Alan, podcast Alan, no spoko. I co? Sayonara? No nie. Rozumiesz, chodzi o to, że mam takie poczucie, że jeżeli ktoś powtarza jakieś frazy nadzbyt często, to jest tak troszeczkę jakby nie miał ci nic do powiedzenia, nie miał ci nic do przekazania. Tak to sobie wnioskuję. Ale to jest moje osobiste podejście do tego. Oczywiście ja się mogę mylić, mogę nie mieć racji, ale tak to jako odbiorca odczytuję. Można to zrobić rację, no. tam raz, dwa, no ale jeżeli w co drugim numerze, czy w każdym numerze masz frazy, gdzie powtarzasz jedno zdanie parę razy, tylko po to, żeby, nie wiem, kawałek brzmiał dłużej, że zamiast minutę 20 będzie brzmiał 2:15, no to trochę to głupie, nie? Według mnie. Zgadza się. No jeśli chodzi o rap, to czy hip-hop, rozróżniasz to jakoś? Tak, to bo znaczy, jestem laikiem w tym temacie, szczerze mówiąc, więc... Hip-hop to jest ogólnie przyjęta kultura. Na hip-hop kulturę składa się rap, graffiti, breakdance, DJing. Okej. I się śmiejemy z chłopakami, że 5. element hip-hopu, czyli obsuwa, nie? Okej. Obsuwa, czyli za jakieś tam opóźnienie. No ale tak serio, 4 elementy, czyli rap, graffiti, breakdance i DJing. No i właśnie, no rap to jest muzyka, a hip-hop to jest kultura. To już Rozumiem. zapisać, podkreślić wężykiem. Zapisy, tak. To już się czegoś zawsze, człowiek się czegoś nauczy. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że teksty są w tej muzyce przynajmniej dla mnie bardzo istotne i osobiście nie wiem na ile ty cenisz tego twórcę i jego muzykę, ale bardzo lubię Taco Hemingwaya. Może bardziej z tych wcześniejszych płyt niż, chociaż nic nie mogę zarzucić do jego obecnej twórczości, ale kiedy zaczęło się o nim robić głośno i te pierwsze albumy wydawał, to co mnie w nich bardzo urzekło, to właśnie teksty i do tego Znaczy bardzo on ma dobrze bardzo skomponowana muzyka. To wszystko Znaczy, współgrało powiem ci, ze sobą. Taco Hemingway ma bardzo dobrze poskładane wersy. Ma bardzo dobre, bogate rymy, że to nie są rymy, powiedzmy, pojedyncze czy podwójne, są wielokrotne. I to jest coś, co w rapie się ceni. Pod warunkiem oczywiście, że ma to sens, bo jeżeli rymujemy tylko po to, żeby się coś zrymowało, to czasami wychodzą głupoty, ale nie, u Taco lirycznie bardzo w porządku. No, muzyką mogę się tam jarać lub nie jarać, ale w porządku. Nie przeszkadza mi on. Naprawdę, lirycznie jest bardzo, bardzo konkretnie. A są jeszcze jacyś artyści w Polsce, których uważasz, że robią dobrą robotę, jeśli chodzi o ten gatunek? Wiesz co? Kurczę, no ja mam naprawdę różnych artystów, których słucham. W zeszłym roku bardzo przypadł mi do gustu Kenke. Wydał płytę 4.1 czy 4.01, polecam sprawdzić. Od początku słuchania rapu, no to jestem Team TD, lubię jego poczynania i lubię jego umiejętności i naprawdę cenię też ludzi, z którymi współpracuję. Mam tutaj na myśli Sermicha, którego znam, który mi wiele podpowiedział chociażby w kwestiach organizacji studia, do kupienia sprzętu i
dał mi wiele cennych rad, wskazówek, gdzie dzisiaj, powiedzmy, moja jakość nagrań jest taka, jaka jest i jestem mu za to wdzięczny. Pomijając fakt, że Michu jest świetnym muzykiem, producentem, ale też jest przede wszystkim dobrym człowiekiem i to jemu należy oddać. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Wspomniałeś już, że wydajesz nowy album. Opowiedz coś więcej o tym projekcie. Projekt nazywa się Ultimum Demo, ponieważ ja już jestem dziadek, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rap grę. Może nie, źle to ująłem, bo są starsi, którzy jeszcze funkcjonują, ale ja mam w życiu inne priorytety. I jeżeli coś nie daje mi wymiernych korzyści, no bo umówmy się, ja nie robię rapu stricte też dla idei. Fajnie by było na tym zarobić. Ja tego nie ukrywam. Jeżeli to się nie przyjmie, to jest to ostatni album, który nagrywam, bo po prostu zejdę sobie ze sceny i nie mam z tym problemu. Ale jeżeli się uda, no to dlatego jest tytuł Ultimum Demo, czyli ostatnie demo, bo kolejna płyta to będzie pierwsza płyta. Okej. No po albumie Bo, który miał miejsce w 2018 roku, no to przychodzi czas na Ultimum Demo, gdzie jest sporo rzeczy nowoczesnych, jest sporo tak zwanych bangerów, ale są też takie kawałki przekminkowe, gdzie poruszam różne tematy, począwszy od przyjaźni, skończywszy na przykład na sztucznej inteligencji, nie? Okej. Więc zobaczymy, jak to się przyjmie. No, jak to mówi klasyk, czas pokaże, na pewno. Zobaczymy, czas pokaże. No, trzymam kciuki. A kiedy będzie premiera? Nie wiem. Okej. Nie wiem, jak się ogarnę, że tak powiem, z elementami promocyjnymi. Na razie to jest nagrane, kilka osób dostało do odsłuchu materiał, żeby rzucili okiem, czy jest spoko, czy nie spoko. No i czekamy na elementy graficzne, myślę nad jakimś klipem. Zobaczymy. Też nie ma co z tego robić nie wiadomo jakiej napinki, bo lepiej jest się miło zaskoczyć, niż pompować w coś czas, chęci i pieniądze, a potem się okaże, że z tego jest brędza. Lepiej się miło zaskoczyć, prawda? No, oczywiście. No, myślę, że włożyłeś w to kawał serca i talentu, także na pewno będzie to dobre. Natomiast no, życzę Tobie, żeby zgromadziło tak liczną publiczność i fanów, żeby się to Twoje marzenie tutaj spełniło. Ale planujesz, nie wiem, marzec, kwiecień, maj wypuścić to w eter? Naprawdę nie wiem. Być może to wypuszczę w Na maju, święta. a być może to wypuszczę w październiku. Dokładnie, nie wiem. Okej. Nie wiem. No, może to jest też kwestia tego, że to jest troszkę jak ciasto na pizzę, niech sobie trochę poleży, niech wyrośnie. No, Nie ma presji wiem, żadnej. Nie ma, absolutnie. A gdzie takie rzeczy publikujesz? Ten album i wcześniejsze ewentualnie? Gdzie można posłuchać Twojej twórczości? YouTube i wszystkie serwisy streamingowe. W dzisiejszych czasach, Alan, nie ma sensu, według mnie, wypuszczać albumu w wersji CD, chyba że jest to, powiedzmy, forma kolekcjonerska, bo jeżeli ktoś To na kupi winylu równie dobrze można. Dokładnie, bo kupisz to sobie, możesz oczywiście wrzucić sobie winyl na deck i zobaczyć, jak to pięknie sobie trzeszczy pod igiełką, ale zazwyczaj ludzie mają to, że co sobie leży na półeczce, a ty i tak odpalasz Spotify'a czy YouTube'a i słuchasz z cyfry. Więc nie wydaję tego w formie fizycznej. Będzie to tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. I tak samo jak z ilością. 11 numerów w zupełności wydaje mi się wystarczy. Okej. A żeby wydać taki album na Spotify czy w Apple Music, jakie trzeba spełnić kryteria? Trzeba albo zawiązać umowę z Independent Digital, to jest taka jednostka, która publikuje Ci utwory właśnie w serwisach streamingowych, albo są różnego rodzaju
no, jak się mówi, różnego rodzaju Agencje? strony. Nie, strony, gdzie po prostu rejestrujesz się i wrzucasz swoje utwory. Masz tam oczywiście wymagania, że musisz na przykład wrzucić im okładkę 1500 pikseli na 1500 pikseli, żeby oni to wrzucili. Dźwięk musi być to wave w 44 kHz i w 16 bitach i oni to wrzucają. No ja korzystam na przykład z Amuse Me. Przynajmniej na razie. I jestem tam zalogowany i tam wrzucam po prostu numery. Tam później jak wrzucasz, to oni ci robią statystyki, wyliczają ci ile zarobiłeś. No nie masz Miliony monet. Fajnie by było. Ale nie, no masz tam jakieś zestawienie graficzne, które ci pokazuje, kiedy była największa twoja słuchalność, w jakim momencie, że powiedzmy, nie wiem, jak sobie przybliżysz, to masz powiedzmy, że w poniedziałek tam 16 o godzinie takiej i takiej słuchało cię tyle i tyle osób i masz to na wykresie. I to jest fajne. Pamiętam jak wypuszczałem utwór dla naszego skierniewickiego klubu piłkarskiego, kawałek Unia Skierniewice to my, no to ten pik nagle z takiego zrobił coś takiego i to było bardzo fajne i to pokazało mi jak ten algorytm działa. No i to jest ten wykres jest powiedzmy taki urealniony, że faktycznie widzisz co się dzieje. No jeżeli ja będąc nazwijmy się to, no nie jakimś znanym artystą, tylko powiedzmy jakimś lokalsem wypuszczam coś i to na Spotify'u tam w ciągu 2 tygodni ma to 3000 wyświetleń na Spotify'u, no to ja jestem zadowolony, fajnie, bo to się klika, tak? No chciałem właśnie zapytać, czy czujesz się takim skierniewickim celebrytą? Już masz jakąś No co ty? rozpoznawalność na mieście, wiesz? Nie, co ty, nie chcę, Okay. Znaczy nie chcę. Ja miałem taki czas, kiedy byłem kojarzony, bo nakręciłem kiedyś klip i wystarczy, no. Ale jest inna skierniewiczanka, którą kojarzą teraz, bo jest taki zespół Modelki. Nie wiem, czy kojarzysz. One tam śpiewają. Tak. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Tak, faktycznie. To tam jest jedna skierniewiczanka, Ula Kowalska, która jest, wydaje mi się teraz, no najbardziej rozpoznawalną skierniewiczanką. Serdecznie pozdrawiam. No to pozdrawiamy. To może zawiążecie, bo teraz są bardzo modne takie duety artystyczne. Wiesz co, to jest inny level show biznesu. Myślę, że ja to bez podjazdu, więc... No chyba, że Ultimo Demo zrobi tutaj furorę, to jeszcze... Nie no, wiesz, no zobaczymy co zrobi. Też nie chcę być jakoś tam przesadnie skromny, ale no byłoby miło, gdyby ta płyta odbiła się jakimś szerszym echem niż część najbliższych ziomków z Facebooka, nie? Rozumiem. No, życzę Ci tego z całego serca. To w takim razie powiedz naszym widzom, słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć i obserwować, żeby być na bieżąco, kiedy tylko już odpalisz projekt, to żeby osoby zainteresowane mogły niezwłocznie wysłuchać Twojego nowego albumu. Na kanale Nagraniówka, prawdopodobnie na YouTubie się to pojawi, albo na kanale Ram Skierniewice moim prywatnym, tego jeszcze do końca nie wiem. Instagram Ram Skierniewice, zapraszam serdecznie. facebook.com/ram.prelegend, ale tam się nic nie dzieje, bo Facebook tak tnie zasięgi, że nie wrzucałem tam nic od bitwy pod Grunwaldem, więc tam niekoniecznie, ale Instagram Ram Skierniewice, zapraszam, coś będzie na bieżąco się działo i mam nadzieję, że na TikToku coś tam się też wyświetli. Okay, Czy będzie jakiś viral? Nie wiem. Czas pokaże. Zobaczymy. No. Zrobimy hałas. Linki do tych wszystkich stron znajdziecie w opisie do tego odcinka. A jeśli, myślę, że mogę tak Ciebie zareklamować, że jeżeli jacyś adepci tutaj muzyki chcieliby podrasować swoje dźwięki, to mogą też do nagraniówki uderzyć i jakiś ewentualnie tam mix mastering możesz zaoferować.
No myślę, że coś tam można pokombinować, aczkolwiek mam tyle, że tak powiem teraz rzeczy na głowie, że może być różnie, ale no, podsyłajcie, no. Jeżeli ktoś chce tam coś porobić z muzyką, pamiętajcie, że każdy kiedyś zaczynał, ja też cały czas zaczynam, więc O, ja też zaczynam z wideo, powiem Ci, że tak, bo tak jak mikrofon, już mówię to chyba w każdym odcinku, jest dla mnie całkowicie naturalnym przedmiotem, tak to wideo na początku no budzi taki respekt. W zasadzie uczę się tego od strony technicznej też, także każde nagranie trochę inaczej wygląda. Dzisiaj też zupełnie inny setup, ale mam nadzieję, że już tak to wszystko dopracuję, że będzie ok. Także trzymajcie kciuki. ja też będę trzymał, Alan. No. Dzięki serdeczne. Bardzo miło by było się z Tobą dzisiaj spotkać i porozmawiać. Moim gościem był Krzysztof Ram-Baranowski, lektor, producent muzyczny, wokalista. Wszystkiego dobrego, Krzysztof, i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię, Alan. Hej! Dzięki wielkie, to był podcast Alan. Zapraszam do subskrypcji. Chociaż nie, po prostu jeżeli Wam się podobało, to podajcie to dalej, a jeśli nie, to też spoko. Ja to po prostu robię, bo jest to moje hobby i mam nadzieję, że przeprowadzę jeszcze wiele ciekawych rozmów. Miłego dnia, wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był podcast Alan. Ale jeśli myślisz, że to koniec, to masz rację. To koniec.